Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku. Jaka jest prawda o globalnej inflacji? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Jaka jest prawda o globalnej inflacji? Pierwszy wykres pokazuje, jak zachowuje się ropa naftowa w ujęciu WTI i Brent i widzimy, że każdy spadek poniżej $80, a właśnie tak się dzieje, że ropa naftowa spada i próbuje zamknąć tą wielką lukę wzrostową, która na początku kwietnia została utworzona po tym, jak OPEC zaczął obniżać swoją produkcję ropy naftowej. Właśnie ta luka jest teraz wgryzana i rynek próbuje ją zamknąć. Jeżeli tak się stanie, to może być to oddech i może być to czynnik, który sprowadzi znowu oczekiwania co do obniżek stóp procentowych w dół, tak że będą te obniżki znowu scenariuszem bazowym. Na chwilę obecną rynek interpretuje ten spadek na metalach, który wczoraj się wydarzył, jako próbę dyskontowania spowolnienia gospodarczego i pewnego rodzaju obaw o to, co może się wydarzyć w światowej gospodarce. Natomiast temat tego wpisu to jest prawda o globalnej inflacji. I na pierwszym wykresie dotyczącym inflacji widzimy tutaj, że według Bloomberga raport, który się pojawił dotyczący inflacji producenckiej, pokazuje, że ona spada najszybciej w historii. Jeszcze nigdy tak szybko inflacja w ujęciu producenckim nie spadała i ma być to czynnik bardzo silnie dezinflacjogenny. Warto być tego świadomym i oczywiście raport jednoznacznie nam sygnalizuje, że powinniśmy patrzeć na zachowanie cen węglowodorów, aby zrozumieć, co naprawdę będzie się działo wkrótce na inflacji w Stanach Zjednoczonych i na inflacji w skali globalnej. Widzimy tutaj na tym wykresie, jaki jest wpływ globalnych zachowań surowców oraz oczywiście także na to ceny gazu, na inflację, jaki jest bardzo dobroczynny wpływ na to, żeby ograniczyć tempo wzrostu inflacji. Na następnym wykresie widzimy, jak bardzo inflacja w skali globalnej jest uzależniona od zachowania cen węglowodorów oraz oczywiście, że ta polityka monetarna Fedu, która w ostatnim czasie miała miejsce, czyli te podwyżki stóp procentowych od Stanów Zjednoczonych przez wszystkie inne kraje, prowadziła do tego, że także czynnik związany z polityką monetarną będzie bardzo wyraźnie spychał inflację w dół i w następnych miesiącach można oczekiwać, że faktycznie tak się stanie. Jest duże prawdopodobieństwo, że procesy dezinflacyjne będą postępowały także z powodu tego, że do tych procesów dezinflacyjnych dołącza motor związany z polityką monetarną i wpływu podwyżek stóp procentowych, które w poprzednich kwartałach miały miejsce. A na następnym wykresie już bezpośrednio odpowiedź na pytanie, jaka jest prawda o globalnej inflacji. I widzimy tutaj na tym wykresie, że globalna mediana inflacji konsumenckiej jest na poziomach najwyższych od początku lat 80., więc zjawisko inflacyjne nie jest jakąś lokalną specyfiką polską, nie jest jakąś lokalną specyfiką tutaj europejską. Po prostu inflacja jest na całym świecie. Cały świat boryka się teraz z inflacją, a ta niebieska część wykresu pokazuje, że bardzo dużo krajów boryka się teraz z tempem wzrostowym inflacji i tutaj nic na razie jesteśmy na poziomach, które były obserwowane w okolicach maksimów tempa wzrostu inflacji w ostatnich latach i jest to pewnego rodzaju optymistyczna wiadomość, ponieważ globalna inflacja już zaczyna wykręcać ten szczyt globalnej inflacji w październiku, który został utworzony. Faktycznie ma odzwierciedlenie w tym, że te procesy dezinflacyjne zaczynają się tutaj nasilać. Jeżeli faktem będzie, że utrzymają się bardzo niskie ceny węglowodorów w najbliższych miesiącach i kwartałach, to można oczekiwać, że przełoży się to w pierwszej kolejności na zmianę tempa wzrostu inflacji
producenckiej, później na inflację konsumencką, a później zacznie się to przekładać na zachowanie core inflacji, ponieważ jak wiemy, ceny prądu, ceny gazu, ceny ropy naftowej są ujęte praktycznie w każdym produkcie, który jest dostępny na rynku, w każdej usłudze. Dlatego też, jeżeli będą się długo utrzymywały ceny ropy naftowej, ceny gazu na niskich poziomach, to prędzej czy później także inflacja w ujęciu core na całym świecie zacznie spadać, bo nie jest to tylko lokalna specyfika polska, że ta inflacja cały czas rośnie, ponieważ podobne zjawisko ma miejsce dla wszystkich krajów najważniejszych w Unii Europejskiej, w strefie euro i ta inflacja w ujęciu core także dosięgnęła różnych innych krajów na świecie. Więc jaka jest prawda o globalnej inflacji i widzimy tutaj, jaka jest ona w ujęciu rocznym i oczywiście w ujęciu tym globalnym, że jest ona najwyższa od początku lat 80. i że ma ona przede wszystkim charakter podażowy, a nie popytowy, więc jeżeli procesy dezinflacyjne, co widać na następnym wykresie, mają być kontynuowane, więc te ceny niskie węglowodorów powinny się utrzymywać bądź też być pogłębione i w takiej sytuacji procesy dezinflacyjne powinny trwać. A co może zatrzymać procesy dezinflacyjne na tym wykresie? Także jest to dobitnie wykazane, że przede wszystkim zachowanie cen węglowodorów, a dopiero później inne czynniki, ponieważ według raportu Bloomberga inflacja, która ma teraz miejsce, ma charakter podażowy. Jest to pierwszy taki przypadek od lat 70. na świecie. Nie ma charakteru popytowego, więc te stopy procentowe na całym świecie nie sięgają poziomów inflacyjnych. I dzisiaj także poznamy o godzinie 8 inflację producencką dla Niemiec za marzec i zobaczymy, czy ona także spadnie do poziomów jednocyfrowych, ponieważ bardzo silny impuls spadkowy inflacji w Niemczech ma być także tutaj obserwowany. Wczorajsza sesja w Niemczech była w Stanach Zjednoczonych była znowu bardzo interesująca, ponieważ udało się zanegować tendencje spadkowe. Rynek zaczął rosnąć. Te procesy, które były niezwykle korzystne dla rynku papierów wartościowych, znowu wystąpiły. Indeks przykleił się do tych oporów w rejonie styczniowych maksimów w rejonie 4200 punktów. Jakoś nie chce się poddać tutaj rynek spadkom, tendencji spadkowej. No i po prostu będziemy czekać, co dalej się wydarzy na indeksach giełdowych na Wall Street. Natomiast moim zdaniem sesja ma prowzrostowy charakter i nie powinna ona sprzyjać temu, żeby na przykład w Europie doszło do jakiejś wyprzedaży. Mamy bardzo dobrą sesję w Japonii. Rynek punktowo atakuje ostatnie szańce oporu, który widać na wykresie. Natomiast na giełdzie w Chinach mamy uspokojenie i cały czas niewielką zmienność, aktywność. Rynek czeka na następny mocny impuls wokół średniej kroczącej, którą widać na wykresie i ta średnia ma coraz większe znaczenie prognostyczne. Natomiast jeżeli chodzi o Chiny, pojawiły się raporty o tym, że wskaźnik zaskoczeń ekonomicznych jest na poziomach najwyższych od 2006 roku. Czy to jest zwiastun tego, że optymizm przeleje się także na giełdy papierów wartościowych w Chinach i indeksy giełdowe pójdą mocno w górę? Zobaczymy. I teraz europejskie spółki. Widzimy, że na przestrzeni ostatniego co najmniej półrocza widzimy coraz większą relatywną siłę europejskich spółek względem tych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast indeks giełdowy DAX cały czas jest wewnątrz formacji przypominającej klin zwyżkujący i najważniejsze wnioski są takie, że zmienność zamiera, a zwykle jest to zwiastun tego, że będziemy świadkami mocnego wybicia, dlatego bądźmy gotowi na to. Natomiast pamiętamy także, że zbliża się już koniec miesiąca, a kwiecień, jak wiemy, dla indeksów giełdowych w Europie jest najlepszym miesiącem do inwestowania, daje statystycznie największą stopę zwrotu. Dlatego takie wyciskanie indeksu, próba już wyjścia na poziom psychologiczny 16 000 punktów może trwać, możemy być tego świadkami w następnych dniach i w końcówce tego miesiąca. Dla Stanów Zjednoczonych
Najciekawsze dane makroekonomiczne poznamy o godzinie 14:30. Będzie to wskaźnik Fed Philadelphia. O godzinie 16:00 wskaźnik wyprzedzający Leit, który ma także duże znaczenie. Mamy także dużą zmienność na różnych innych aktywach, ale przede wszystkim teraz zajmijmy się rynkiem amerykańskich obligacji, które zatrzymały się i nie są w stanie na razie przejść tych oporów w rejonie 3,60 na rentowności, czyli nie ma żadnych nowych sygnałów płynących z rynku przyszłej stopy procentowej. Euro-dolar w bardzo podobny sposób nie jest w stanie ani pokonać poziomu 1,10, ani wrócić poniżej poziomu 1,09, czyli tutaj konsolidacja i stabilizacja. Dolar-jen próbuje rosnąć i wszystkie inne pary związane z jenem także próbują rosnąć. Jest to efekt tego, że rentowności idą w górę amerykańskich obligacji. Pamiętamy ścisłą korelację między amerykańskimi dwójkami a zachowaniem jena japońskiego, a na rynku walutowym zbliżamy się do ważnych oporów na australijskiej walucie, w tym wypadku względem kiwi. Rynek zaczyna testować opory w ważnej strefie, dlatego bądźmy gotowi na mocny zwrot albo dynamiczny ruch przebijający te poziomy. Wczoraj rynek surowcowy zaczął mocno spadać, dyskontując te spowolnienie gospodarcze. Próba zanegowania tych impulsów miała miejsce na cenie złota. Natomiast cena miedzi utrzymuje się poniżej poziomu $9,000 i moim zdaniem jest to kluczowy poziom. Jeżeli popyt na ryzyko ma atakować, to ten poziom powinien być pokonany. Natomiast każdy spadek poniżej będzie oznaczał, że jakaś niepewność co do losów giełd papierów wartościowych występuje. Natomiast słabość widać coraz większą na Bitcoinie. Rynek przechodzi ostatnie minima i ma ochotę naprawdę rozpocząć głębszą tendencję spadkową, ponieważ zagłębiamy się w obręb wcześniejszej konsolidacji. Czy to jest zwiastun jakiegoś mocniejszego zatrzymania na indeksach giełdowych? Czy rynek Bitcoina znowu będzie wskaźnikiem wyprzedzającym to, co się wydarzy wkrótce na indeksach giełdowych? Zobaczymy, natomiast tą słabość warto odnotować i każde utrzymywanie poniżej poziomu $29,000 oznacza, że moim zdaniem ryzyko jednak w negatywnych scenariuszach na giełdę papierów wartościowych rośnie, ale jeszcze nie jest oczywiście dominujące to ryzyko. Uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła? To pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak. I na koniec polskie aktywa. Polskie aktywa zaczynamy dzisiaj od danych dotyczących zaufania konsumentów. W kwietniu te dane mogą mieć znaczenie. Im większy optymizm, tym oczywiście lepiej. Natomiast mi imponuje siła polskiej waluty. Siła polskiej waluty jest coraz większa. My zbliżamy się do końca tygodnia, a rynek zaczyna coraz bardziej oddalać się od tej wieloletniej linii trendu wzrostowego, która teraz wyznacza opory w rejonie 4,65. Dlatego też moim zdaniem rynek sygnalizuje, że ma ochotę na długoterminową następną falę aprecjacji, umocnienia polskich aktywów. Polskie obligacje są bardzo spokojnie, tutaj na razie niewiele się dzieje. Natomiast giełda papierów wartościowych jest teraz tego największym beneficjentem. Wczorajsza sesja zaimponowała i moim zdaniem to, co się wydarzyło na giełdach na świecie, będzie jednak faworyzowało scenariusze prowzrostowe podczas dzisiejszej sesji i myślę, że test ostatnich maksimów, tegorocznych maksimów jest scenariuszem bazowym i powinien on mieć miejsce jeszcze w październiku, w kwietniu. Natomiast te opory także w rejonie 2000 punktów mają duże znaczenie. Dlatego jestem optymistą dla tego, co się ma wydarzyć w Warszawie. Te scenariusze prowzrostowe moim zdaniem są tutaj zdecydowanie faworyzowane, a opieram się przede wszystkim na analizie tego, co się dzieje na rynku złotego. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj dużej i dodatniej stopy zwrotu i pozdrawiam.